Cześć, witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami i Życie na Filipinach. Na samym starcie, jak zawsze, dziękuję za komentarze, lajki, witam nowych subskrybentów. Zaczynamy kolejny dzień. Jest chwilę przed godziną 8. Chłopaki już przyjechali. Ja wstałem przed 6:30, wypiłem kawę. Materiały jeszcze nie przyjechały bloczki, jeszcze nie przyjechał piasek zamówiony i cement. Także będzie trzeba zaplanować pracę trochę inaczej. Można budować szalunek do tych kolumn. Można też robić inne rzeczy i na tym będziemy się na ten moment skupiali. Pracy jest od groma, także coś się na pewno wynajdzie. Od rana już wstawiłem sobie koszulki robocze do wyprania. Już stąd w słońcu. Wysiłem świeczkę, bo się zwichrowała od temperatury na stole. Zobaczymy, czy przez słońce i grawitację się wyprostuje. Elvisowe świeczki. Myślę, że dzisiaj zajmiemy się może trochę kopaniem, żeby dojść do tego, jak to jest zrobione z tymi zbiornikami. Ernestin jeszcze śpi. Ernestin wstanie, to będzie trochę łatwiej się skomunikować z nimi. Chociaż rozmawiałem po angielsku, ale rozumiem, czuję, że to nie jest taki kontakt na 100%, że nie rozumiemy się na 100% czasem. Ale to nie szkodzi, bo praca idzie dobrze. Dobrze, zapraszam do oglądania. Zaczynamy kolejny dzień. No i dobrze, moi mili, to się wydaje. Od rana jakoś czekamy za materiałem. Strasznie mnie to nurtowało, co mówiłem o poprzednim filmie, odnośnie ten zbiornik drenażowy do kanalizacji. I wydaje się, że go zlokalizowaliśmy. Wydaje się też, no na 99%, że tata, robiąc ten dom, nie używał tutaj tej metody, która jest w internecie, a mianowicie hollow bloków, tylko po prostu wymurowali z kamieni zbiornik na wodę, na nieczystości z toalety i tak dalej. Podobno jest ogromny. Wydaje się, że go zlokalizowaliśmy. Mamy już miejsce. Musimy się trochę wstrzymać, bo zanim będziemy rozbierać tą ścianę, chcemy postawić tą ścianę, żeby to nie było tak po prostu otwarte od drogi. Tam się jeszcze skuje trochę posadzkę, jak już te drzwi znikną od tej brudnej kuchni. I wtedy będziemy szukali możliwości wpięcia się do zbiornika z łazienki. Pod prysznic, pralkę i zlew, tak jak wam wspominałem. Na ten moment trzeba trochę oczyścić działkę z kamieni, bo tak jak mówiłem, tutaj będzie jeszcze budowany ten drugi budynek. Tam je układamy na stercie i potem się może do czegoś wykorzysta. Nie wiem jeszcze do czego, ale może się do czegoś wykorzysta. Tak wam mówiłem, nie powinno się z plaży brać kamieni do budowy. No ale to kamienie już nie są z plaży, psiak z plaży tutaj nie przyniosłem, tylko one już tu były wcześniej. Więc może się je do czegoś wykorzysta. A tutaj tymi kamieniami poprzysypywali pięki. No tego to nie wypalę, tego będę musiał jakoś inaczej wyciąć, na pasach wytargać. Albo nie wiem co z tym. Tu jeszcze jeden chyba jest tam. Za chwilę zakładam płytę na ścianę, bo jeżeli zaczniemy cię murować, no to żeby płyta tam była, niech będzie chociaż te 1,20 m wysokości płyty na ten moment, bo całej ściany w górę się nie wymuruje, bo tak jak widzicie, te bloczki nakłada się na pręty i w te puste komory też będziecie to widzieli, w te puste komory potem wylewa się beton, także je się też stopniowo po prostu muruje w górę. Nie wiem, zobaczymy, nie mam pojęcia, ile pięter naraz można stawiać, ale no jakbyś postawił całą ścianę 3-metrową w górę, to wydaje mi się, że mógł być mały problem z tym, żeby to po prostu zalewać na bieżąco. I żeby była pewność, że ten beton w miarę dobrze się ułoży w środku w tych komorach. No ale zobaczymy, mówię. Zobaczymy wszystko. Z rzeczy godnych odnotowania, to oglądałem je bardzo długo. Czyli jeszcze od czasów Dumaguete. Wszystkie narzędzia ogrodnicze, które kupiliśmy, wszystkie grabki, wszystko działa świetnie.
ten metalowy szpadel, gdzie niektórzy się zastanawiali, też się zastanawiałem, czy on się nie będzie jakoś specjalnie grzewał, parzył w ręce, robił odparzeń, też spisuje się rewelacyjnie. Dzisiaj jeden z drewnianą rączką został już połamany, a tamten jest elegancko. Nie wiem, kosztowało jakieś grosz, tam chyba 300 peso było, no to za te pieniądze, no to już naprawdę wykonał tyle pracy tutaj różnej, że była to dobra inwestycja i trzeba kupić takich więcej w przyszłości. Jak będą jakieś większe projekty, jak coś się będzie murowało w przyszłości, to trzeba już bogatszy o doświadczenia i wiedzę. Na przykład wiem, że na pewno następnym razem, jak będę z Ernestin budował coś, murował, no to są dwie możliwości. Albo my samemu z chłopakami, jak zobaczę cały proces, jak oni będą to robili, albo wynająć firmę, bo to też nie są takie duże pieniądze, a wtedy możesz leżeć nic nie robić. Ale widziałem też, że na Lazadzie można tanio kupić betoniarki, miksery. Są to naprawdę niewielkie pieniądze, tam 10-20 tysięcy peso w zależności od pojemności. I to za 2000 zł można sobie kupić betoniarkę z dowozem, z Lazady. Kontynuujemy ten dzień. Jak wiecie, wczoraj złożyliśmy duże zamówienie na bloczki w sklepie, 300 sztuk, ale jeszcze nie przyjechały. I tak samo jak byłem przed chwilą w sklepie z rana, żeby kupić bloczki, po prostu żeby mieć z czego zacząć, 50 sztuk. To akurat miałem się z transportem cementu i piasku, więc za chwilę też powinno to przyjechać. Jeszcze mamy trochę, żeby zacząć, no ale już są w drodze. Widziałem, jak wyjeżdżali. Mamy kilka punktów, mieli całą pakę załadowaną, na pewno wszystko nie jest do mnie. Także za chwilę będzie można tutaj zacząć. Ściana też jest przygotowana, płyta jest docięta. Jeszcze sobie przeschnie chwilę, założymy płytę, żeby bloczki dojeżdżały do ściany. Myślę, że też na swój sposób zakotwimy tą ścianę z tą ścianą, co będzie robiona tutaj. Wiadomo, jakiś gwoździk, coś, kawałek pręta, zagiąć, zaprawę, żeby to wszystko było jedną bryłą. Może nie bryłą, ale żeby było sztywne, żeby ta ściana też była sztywna. Bo na razie będziemy sobie robić to. Ale jest z czego zacząć. Jest z czego zacząć. Mam nadzieję, że dzisiaj już reszta bluszków też dojedzie. Tak jak mówiłem, chwilę po mnie, bo jeszcze mieli jakiś inny przystanek, ale przyjechał. 10 worków cementu, 20 worków piasku. Mam nadzieję, że przyjadą się też hollow bloki, te 300 sztuk, bo wziąłem 50, jest z czego zacząć. No ale wydaje mi się, że jutro już będzie potrzeba więcej. Jest czym robić. Chłopaki przyjechali z rozładunkiem i patrzą się jak na kosmitę. Bo zobaczyli, że mam mikser, który kupiłem sobie do mieszania generalnie kleju do płytek, ale też da radę mieszać beton z piaskiem, wiadomo, nie ze żwirem, i też to uciągnie. Nie wiem, to były jakieś drobne pieniądze, 3000 peso może. I Siguro na po na yung napenda kasi gawa. Wala dili palupat ng gosa. Wala na Sa tumang ilahang kuan. no i zaczyna się zabawa z murowaniem. Diretso na gawing Laserem poziom pader ba? ustawiony, Boss. także dużo łatwiej. No ja jestem mieszaczem. Bo przecież jak oni na Filipinach mieszają wszystko na ziemi, cały beton na ziemi, no to wiadomo, że się nigdy dobrze nie wymiesza. I tak jak w głupiej betoniarce, przy głupim mikserze stoisz, no to wiadomo, że trzeba ten klej wrzucić, beton, i on się musi chwilę pomieszać, żeby się dokładnie zmieszał. Także będzie to zrobione po prostu lepiej niż zwykle. I niech się mury tną do góry. Co 3 warstwy wsadzamy też pręt zbrojeniowy 9 mm, który idzie przez całą długość ściany. No i jest 90 stopni L załamanie na tym słupie. Jak słup będzie lany, to wszystko będzie trzymało się tutaj razem. Sprawnie to idzie. Już domówiliśmy jeszcze więcej bloczków, przywiozą dzisiaj.
bo idzie bardzo szybko. Tu została wybita dziura, taka orientacyjna, gdzie w tym momencie jest poziom tej kuchni, no bo nowa kuchnia będzie mniej więcej na tym samym poziomie i będzie trzeba po prostu przygotować otwór pod okno tutaj. No i jeszcze będzie okno tutaj, żeby w kuchni było więcej światła. Bardzo szybko to idzie, byle tylko materiał dowozili na czas, nadążali po prostu za nami. I przyjechały bloczki. Bloczki, trochę prętów zbrojeniowych. W samą porę. Chwila po przerwie, chwila po pierwszej akurat przywieźli. Jest. Co się tu dzieje? Dwóch inspektorów. Bozy. Co tam sprawdzacie? Przerwa. Pojechali sobie, nie ma hałasu. Co tam, Jutku? Co tam, panienko? No już dostaniecie niedługo. Zaraz będzie was pancia karmić. Co ty tu masz za uchem? No poprochy jakieś, o, tej długiej sierści. No ty co tam, Gwiazdor? Co tam, Gwiazdor? Gdzie masz koleżankę? Była już się bawić z tobą dzisiaj, czy nie? So I put you in the box again. Hard-headed. Jak tylko coś gotuje przy wlacie, to mus zawsze zawraca gitarę. I czasem jest tak upierdliwy, Okay, he's gonna eat the onion. że go żona chowa do kontenera. Sige, sige. Jaki dzisiaj jest dzień? Jaki dzisiaj dzień tygodnia? Jest czwartek. No to do końca przyszłego tygodnia już będą ściany, bo idzie to szybko i sprawnie. Tak będzie. I witam z powrotem. Dzisiaj jakoś nie miałem głowy do nagrywania, bo też... Czy to jest problem? No nie jest problem. Ale 300 bloczków, które zamówiłem u Owena. Kiedy je zamawiałem? Wczoraj? Wczoraj. Myślałem, że już dzisiaj je dowiozą jakoś z rana, ale ich nie było, więc pojechałem multicabem swoim po 50 sztuk. Chłopakom szło szybko, bo to idzie szybko. Filipiński standard, wiadomo. No i na prędce domówiliśmy jeszcze 100, z tego miejsca to wziąłem 50, bo była taka możliwość, że od razu nam to przywieźli. Chwila po lunchu. Jakoś 15 po pierwszej już byli i akurat byli, jak zostały nam 2 z tych 50. Mamy pierwsze 3 rzędy na ścianie od ulicy, także jutro ta ściana prawdopodobnie już będzie w większej części zamknięta, będziemy mogli się brać za rozbiórkę reszty kuchni. Nie chcieliśmy, tak jak mówiłem, żeby to po prostu było otwarte od ulicy. Tu ściana też już jest. Poszli dzisiaj dość wysoko, już wyżej się dzisiaj nie dało, bo musi to po prostu związać. Tam będzie otwór okienny 120 na 100 nad zlewem, nad blatem. Także progres jest widoczny, nie da się zaprzeczyć. W tak zwanym międzyczasie, jako że mieszaliśmy beton, wziąłem i nadlałem to, co już zdążyłem tutaj zrobić. W tak zwanym międzyczasie po raz drugi. Połowa sufitu jest już zaimpregnowana. Jutro będę mógł to polakierować w wolnej chwili. A jak już to polakieruję, to będę mógł wejść na górę, zrywać te płyty, zrywać te deski i te. Pod tymi dwie pierwsze płyty i tą ramkę, żeby pierwsze 2 płyty, te grube, położyć.
Wszystko jest wypchnięte stąd, żeby po pierwsze nie kapło na to impregnat, a po drugie jak jutro będzie się sypało, jak będę to zrywał. Prawdopodobnie będzie to jutro. Ale jeszcze zobaczymy, czy jutro znajdę czas, bo... No bo pomagam trochę chłopakom. Czy... Nie muruję. Ja nie muruję. Niech robią sobie to sami. Ale czy noszenie worków, czy przenoszenie bloczków, czy mieszanie, wszystko ja im mieszam tym mikserem. Dzisiaj świetnie się sprawdzał, zobaczymy jak długo podziała, ale dzisiaj bajka. Żeby tylko podziałał na tyle długo, żeby jeszcze umieszać klej na płytki w środku i będzie pięknie i może się potem spalić, czy co tam chce się z nim dziać. Jutro znowu dostawa. Jutro przyjedzie piasek i pręty zbrojeniowe 12. To na ten moment będą ostatnie pręty zbrojeniowe 12, które potrzebujemy. Jeszcze cały czas rozważam, bo tak na logikę sobie myślę, wiecie. Myślałem, żeby robić cały sufit tutaj na płasko z betonu. Ale to w sumie nic to nie zmieni. Czekaj, jak jechałem samochodem z żoną, to myślałem o tym, bo jak ja o czymś myślę na temat pracy, to bardzo mnie to męczy. I już wam mówię, o co chodzi. Kupmy tylko kamerę, mówiła, co wam pokazuje. Tu od krawędzi drzwi, wielkie drzwi suwane. Ta przegroda oddzielająca kuchnię od jadalni, ona znika. Więc tu będzie otwarta przestrzeń. Prawdopodobnie tak jak ta ściana jest z tą linią, będzie szła ściana z bloczków, z hollow bloków. I tutaj też wyjedzie ściana, tak jak są drzwi, to też będzie ściana, narożnik dojeżdżający do tamtej ściany, więc łazienka będzie cała murowana. I jeżeli nie daj Boże, tak sobie myślałem po prostu, tak jak mówię, rozkminki. Wiałoby tu bardzo mocno, jak nie wieje nigdy. Że leci okno, leczą drzwi suwane, leci okno. Generalnie wszystko się chwieje i leci. To, że zrobię tutaj strop betonowy, gdzie ta ściana też będzie murowana. Od słupa będzie ściana murowana, tam z tyłu już jest murowana. To jakby było tutaj tragicznie, to tu i tak w środku będzie tragicznie. I ten betonowy strop w niczym by mi tutaj nie pomógł. Poza tym, że miałbym betonową podłogę na drugim piętrze z większym udźwigiem, ale tam też ewentualnie wchodzi w grę zrobić jeden pokój dodatkowy albo coś. Ale za to łazienka. Jeżeli zrobimy łazienkę całą z hollow bloków, wszystkie 4 ściany będą wymurowane, no to tak jak wam wspominałem, takie pomieszczenie sztormowe, tutaj wydaje mi się to idealnym miejscem, żeby tutaj takie właśnie pomieszczenie sztormowe było ze stropem betonowym. I to nie jest kwestia, czy robić w łazience, jest tylko kwestia, czy robić na całości, ale wydaje mi się na ten moment, na dzisiaj, na tu, gdzie teraz jestem, gdzie stoję i myślę i rozmawiam z wami, to wydaje mi się, że zrobimy płaski betonowy strop lany razem z wieńcem na górze ścian z tych bloczków nad samą łazienką, a resztę podłogi zrobi się albo na drewnianej konstrukcji, albo ewentualnie na stalowej konstrukcji, bo tam nie ma sensu po prostu, nic to nie zmieni. Ale łazienkę dla własnego świętego spokoju. Dla własnego świętego spokoju, bo jakby naprawdę miał przykład kiedyś coś dziać i dajmy na to na piętrze byliby ludzie w pokojach, to żeby zawsze takie chociaż jedno pomieszczenie było, gdzie wszyscy mogą sobie zejść. Nie pamiętam, kto to był. Ten Polak, co bardzo długo mieszka na Filipinach, jeden z najdłużej mieszkających.
nie pamiętam gdzie on mieszka, co przeżył tajfun i opowiadał o tym, że podczas, chyba to było Odette, i podczas tajfunu pół wioski było u niego w łazience schowanych, bo to było jedyne miejsce, które było bezpieczne i stabilne. I chciałbym takie jedno pomieszczenie mieć, taki ala schron po prostu w tym budynku, gdzie to co ma być budowane, też ma być budowane podobnież. Nie widziałem żadnego projektu, tylko żona z nimi rozmawia. Też ma być budowane solidnie. Nie lekka konstrukcja, tylko solidnie. Także na ten moment wydaje mi się, że właśnie będzie betonowy strop tylko nad łazienką, a tam się coś innego wymyśli po prostu. Inaczej się to rozwiąże. Bo poza tym jak zrobimy tam płaski dach, to mamy kolejne możliwości. Bo na ten moment pokoje na górze są jakby trochę bezużyteczne, tak jak jest teraz zrobione, bo wejście na górę po schodach jest przez nasz taras. Także albo trzeba tutaj zrobić schody do samego dołu i utrzymać tu wejście, i wydaje się, że na początku tak będzie. Ale tak jak na Filipinach byliśmy oglądać za Zbiornem i z Krystyną te miejsca, gdzie mogli spać, to były te takie domki trójkątne bez toalety, 2 łóżka tylko i tak chyba było 800 peso za dobę ze wspólną łączoną toaletą na zewnątrz. No ta toaleta, która jest na z której teraz korzystamy, ona będzie z przeznaczeniem dla tych pokoi na górze. Więc wtedy, jeżeli chcieliby wejść do toalety, to będą tam mieli drzwi, tak jak mamy w sypialniach na dole. Jedne gdzieś tam, drugie gdzieś tam. No tak jak są sypialnie. I wtedy tam po schodach dołem i po tarasie do łazienki. Albo ewentualnie już chodzi mi po głowie, wymyślić coś z tego miejsca, że jeżeli tutaj byłaby przestrzeń między budynkami, jednym i tym drugim, co będzie postawiony, to tędy mogłoby wyjść wejście na górę. Jakoś po prostu tutaj mogłoby to być zorganizowane inaczej. I wtedy ten duży taras na górze. I tak samo zejście do łazienki też można by było zrobić wtedy, jak już będzie tutaj płaski dach. Widzicie nad kratką poziom podłogi, te belki co tam są na belkach, widać tutaj, tu widać czarne deski. Więc jeżeli tam by był płaski dach na tym poziomie, a tu jest łazienka, która też będzie inaczej, będzie większa, będzie z normalnym prysznicem, będzie normalna łazienka, tego też nie będzie. To równie dobrze można było jakoś rozwiązać, że schody byłyby nawet gdzieś tutaj, bezpośrednio do łazienki z góry. No ale to jest właśnie ta różnica między Filipinami a Norwegią, że w Norwegii musisz mieć projekt, wszystko, załatwiane wszystkie pozwolenia, soknady, zgody sąsiadów i już tego się trzymasz. A tutaj jak ci się coś pojawi w głowie w międzyczasie tak zwanym, to po prostu robisz tak jak chcesz i tyle. Jedyne co musieliśmy zrobić, to dostać pozwolenie na permit for renovation, na remont z Barangaju, no ale to wujek załatwił. I teraz drugie pozwolenie na budowę. I to też żadnego projektu się nie dostarcza, żadnego nic, tylko po prostu pozwolenie. Trzeba nam zapłacić jakieś kilka groszy i to tyle. Darmowa woda się napełnia, ona jest używana do mieszania betonu. Ile tu się dzisiaj zrobiło przestrzeni. No i tu musi być gdzieś w granicach 30 m2 wygospodarowane na tą strukturę, na ten budynek, który ma tu powstać niebawem. I cieszę się, że jeżeli do tego dojdzie, że po prostu kto inny będzie to robił, firma wynajęta. Chcę być naocznym świadkiem, czy oni zrobią to ręcznie, czy będą to kopali, będą mieli koparkę ze sobą, może mają koparkę, może dzięki temu działają szybciej, żeby wykopać ten zbiornik drenażowy.
pod 2 łazienki, pod prysznice. To będzie musiał być też duży zbiornik. Gdzieś tu będą musieli wykopać zbiornik, a tu się wcale łatwo nie kopie, bo to jest trochę ziemi, trochę kamienia, trochę koralowców, trochę wszystkiego. Najbardziej szkoda tych drzew. Fajnie byłoby je jakoś przesadzić. Ale czy uda się to zrobić? Nie wiem, zobaczymy. I ja, i wy zobaczymy. Myślę, że dzisiejszy vlog też wyjdzie stosunkowo długi. Także prawdopodobnie też nie będę go łączył w 2 różne dni. Także dziękuję Wam za wsparcie, za oglądanie, za lajkowanie, za komentowanie, za subskrypcję. Wszystkim osobom, które osiągną subskrypcję, bardzo dziękuję. I pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. No, jak dzisiaj poszło, tyle zostało zrobione, to jutro też będzie raczej duża różnica. Muszę jeszcze też wejść na górę. Mam jakiś pomysł na to. Ale to innym razem, bo już się pożegnałem. Mam jakiś pomysł na dach, ale to innym razem. Do jutra, na razie, cześć.